Dzień dobry na lotnisku w Katowicach. Rozpoczynamy nową podróż, ale chcę Wam coś pokazać. A dokładnie czas. Na zegarze mamy 4:45. 4:45 po poranku, a ja na telefonie mam i to nie tylko ten zegar, ale wszystkie zegary takie właśnie. Chyba jeszcze nie zdążyli czasu zmienić na tychże zegarach. Dobrze, zapraszam do oglądania. Sobie siedzę i czekam na boarding, a już był odlot i boarding do Katanii. Muszę Wam powiedzieć, że wiele osób, ja też tak czasami robię, mocuje się z tymi bagażami w wizerze oczywiście, żeby przeszły. Tylko jeżeli to przesadnie załadujecie te plecaki, no nie ma szans, oni Was wyhaczą. Więc najlepiej sprawdźcie sobie to w domu, by później nie zapłacić chyba około 200 zł. Pokaźna kwota za bagaż podręczny, nie? Więc zwracajcie na to. No i jeszcze raz dzień dobry w Atenach. Misja na dziś. Trzeba ogarnąć hotel, bo jak zwykle nie mam zarezerwowany. No i trzeba w ogóle dojechać do centrum. Jest kilka sposobów. Metro, autobus, taksówka. Ja wybieram metro. No i muszę się zaznajomić, nie? Jak tam ten bilet kupić, jak to wszystko, co to, jak to. Na pewno Wam to wszystko pokażę. No i tak, bilet na metro 9 euro. Czas przejazdu na tym bilecie 90 minut. Wychodzicie do takiego holu, gdzie jest transport publiczny i kierujecie się na metro. Jak wejdziecie do holu, kupujecie bilet. Ja to zrobiłem w samoobsługowej kasie. No i na prawo skręcam na to metro. Pierwszy raz tutaj jestem, więc Wam to tak troszkę ociężale mówię. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku pojadę. Albo że tylko w jednym kierunku to metro jedzie? Chyba tak, no bo jak z lotniska, no to tylko w jednym kierunku. Ale wykombinowałem. Dobra, czekamy na metro i jedziemy do centrum. Moi drodzy, tak, hotel. Zdrówką, waszą, zdróweczką. Hotel ogarnięty, ale nie poszło to tak po mojej myśli. O, powiem tak. Dlatego, że przyszedłem do hotelu, nie rezerwując tego poprzez wyszukiwarkę do rezerwacji, tylko poprzez adres tego hotelu.
No i powiedzieli mi, że nie ma wolnych miejsc. Ja mówię, słuchajcie, ale na stronie internetowej jest. A oto musisz przez właśnie stronę internetową i wtedy będzie ok. No dobra, ale pierwsze pytanie było, czy na ile nocy? No to na jedną to nie było. Poszedłem do innego obiektu, również to samo pytanie. Na ile nocy? Jak powiedziałem, że na jedną, nie mają. Więc tutaj w ścisłym centrum pozwolę sobie taką tezę założyć, że na jedną dobę to trzeba właśnie przez jakąś stronę z noclegami tak to ogarnąć. Bo inaczej to kiepsko. Ale dojechane, hotel ogarnięty, później wam pokażę jaki. Złoty napój już wchodzi, czekam na musakę, pokażę wam jaka jest z wyglądu, a jak smakuje to pewnie też wam opiszę, czy warta, czy niekoniecznie. Zdróweczko. Takie piwko 3,50 euro. Bo to małe jest. Ale pamiętajcie, jesteśmy w ścisłym centrum Laka. Tak ta dzielnica ma nazwę. No i chwilę później musaka na stole. A jakoś tam starterek, jak to się mówi. A ta popielniczka po co tu jest, jak? Takich rzeczy nie tego. No, co jeszcze ten pan kelner mnie obsługuje. Wrócę do was później, powiem jakie są smaki tej musaki. Próbowałem już kiedyś musaki na Korfu. Też była w takiej formie podana, ale była słaba. Ja jeszcze... Niezła, ale najlepsza musaka, jakąkolwiek jadłem, to nie w Grecji, a w Albanii i to w Ksamilu. Jeżeli znowu będę, to na pewno wam nagram. Zresztą sprawdzę, czy nadal jest taka pyszna jak w zeszłym roku, czy to 2 lata temu było? Coś takiego. Ale smacznego wam życzę. Pokażę wam pokój. Zaraz przy wejściu. Dopiero tutaj, rozłożyłem tylko swoje klamoty. Panie Mietku, pan masz łóżko? Z epoki Ludwika. Tak myślę. I co tu jeszcze mamy? Jest czajnik. Nawet wino. No proszę. Słuchajcie, jest lodówka. Jest klimatyzacja. Tylko za oknem tu jest chyba kuchnia. Dobra, a jeszcze łazienka jeszcze. Kosmetyki. Czyściutko. Fajowo. Ile za to dałem? Za jedną noc? To jest turystyczna lokalizacja zaraz przy Akropolu. Plaka się nazywa ta dzielnica. Za ten nocleg zapłaciłem 78 euro. I tak jak już wam wspominałem, nie ma możliwości, byście przyszli i powiedzieli: panie, ja chcę się przespać, potrzebuję pokój na jedną noc. Nie ma wolnych pokoi. A przez booking jakoś jest. Nie wiem, o co chodzi, czy im nie pasuje, że to na jedną noc. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że chyba o to chodzi. Dobra, to ja szybki prysznic i idziemy zwiedzać. Przyszedł czas, by ruszyć na jakieś zabytki.
Więc udajemy się w gąszczu stolików restauracyjnych, wąskich i krętych uliczek, gdzieś na wzgórze, by zobaczyć to, z czym właśnie Ateny są kojarzone. No to mamy to, idziemy na górę, na Akropol. I teraz, jaki jest koszt? 20 euro. Wejście tyle kosztuje. Zobaczymy, czy jest warte tej kasy. No ale z drugiej strony, być w Atenach, tutaj nie przybyć, trochę słabo, nie? Akropol. Piękne widoki. No, co prawda, jak już mogliście widzieć, trwają prace remontowe pośród tych kolumn. Tak zastanawiam się, ile prawdziwych, tych starożytnych elementów w całej tej konstrukcji jeszcze się znajduje. Jest tu, jest tu wiele elementów, kamieni, różnych pozostałości, jak rozumiem, z epoki, w której to miało świetność ta budowla, ale no, ja nie przywiązuję zbytniej wagi do takich rysów historycznych. Co nie zmienia faktu, że warto tutaj być i poczuć te tysiące lat zachowane do naszych czasów. Zabierzcie sobie, jak tutaj pójdziecie, wodę. To już nie pierwszy taki przypadek, że jakby uznałem, że wiecie, człowiek, który trochę chodził po górach i zawsze każdemu powtarzam, idziesz w góry, pamiętaj, że tam sklepu nie ma. I musisz być przygotowany na różne ewentualności. No to na taką atrakcję turystyczną ja o takich rzeczach nie myślę. No jak to tak, no? Powiem wam tak, co jeszcze chciałbym dzisiaj wieczorem zobaczyć. Chciałbym jakiś punkt znaleźć, z którego będę mógł albo fotkę zrobić właśnie tego Akropolu nocą, jak jest oświetlony. Więc teraz idę takiej miejscowy szukać. Przy okazji w zasadzie w każdym miejscu tutaj jakieś fajne rzeczy są. No to może trochę podsumowania Akropolu. 20 euro, jak już wspominałem. Zarezerwować trzeba sobie 2 godziny. No i pamiętajcie o tym piciu. Czy warto? Myślę, że tak. Piękne rozciągają się tutaj widoki z góry. W zasadzie wokoło macie całe Ateny. Warto zobaczyć różne ujęcia, pobawić się taką fotografią. Ja też coś tam porobiłem, zachęcam. Wpadnijcie również na mojego Instagrama. Ja bardzo dziękuję
za ten odcinek, że byliście ze mną, że oglądaliście. Zachęcam do udostępnienia, łapka w górę, subskrypcja. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! Po pierwszym dniu mówiłem, że będę szukał miejscówki na wieczór, by zobaczyć Akropol podświetlony. No i znalazłem sobie miejscóweczkę. Chcecie zobaczyć, jak wygląda? Bardzo proszę.